Cześć, witaj na kanale Kierunek Kasa. Miejsce, gdzie uczymy się, jak zmieniać mentalność z biednej na bogatą i budować wolność finansową. Dziś porozmawiamy o czymś, co decyduje o Twoim życiu bardziej niż pensja, inflacja czy kryzys gospodarczy. To nie pieniądze są problemem, tylko to, jak na nie patrzysz, bo prawda jest brutalna. Biedni i bogaci żyją w tym samym świecie, ale widzą go kompletnie inaczej. I właśnie ta różnica sprawia, że jedni uciekają z wyścigu szczurów, a inni kręcą się w kółko do końca życia. Powiem Ci coś kontrowersyjnego. Bieda to nie tylko brak pieniędzy, to przede wszystkim sposób myślenia. Widzisz, większość ludzi, nawet jeśli nagle dostałaby 1 000 000 złotych, po kilku latach znowu byłaby w tym samym miejscu. Dlaczego? Bo mają mentalność biednych. Dla biednych pieniądze to coś, co trzeba natychmiast wydać. Pojawia się wypłata, znika, nowy telefon, lepszy telewizor, weekendowy wypad, raty, kredyt. To jakby pieniądze parzyły w ręce. Wydają je, zanim zdążą się zastanowić. Bogaci patrzą zupełnie inaczej. Dla nich pieniądze są narzędziem. Każda złotówka to mały żołnierz, którego można wysłać do pracy. Zamiast pytać, na co to wydać, pytają, jak to zainwestować, żeby wróciło do mnie w większej ilości. To jest podstawowa, ale gigantyczna różnica. I właśnie dlatego biedni zawsze przegrywają, a bogaci grają w długą grę. Pamiętam, jak sam wpadłem w tę pułapkę. Kiedyś zarabiałem niewiele, więc myślałem, jak będę zarabiał więcej, wszystko się zmieni. Ale kiedy w końcu przyszły lepsze pieniądze, wcale nie wyszedłem na prostą. Wydawałem więcej, brałem większe kredyty, kupowałem droższe rzeczy. To nie była wolność, to były złote kajdany. I wtedy zrozumiałem, że nie chodzi o wysokość zarobków, chodzi o mentalność. Biedni zawsze zwiększają wydatki wraz z zarobkami, bogaci zwiększają inwestycje. Zobacz, jak to działa w praktyce. Biedny dostaje podwyżkę, kupuje nowy samochód na kredyt. Bogaty dostaje podwyżkę, kupuje akcje albo wrzuca pieniądze w rejty, które co miesiąc wypłacają mu dywidendę. Biedny bierze nowy telefon na raty. Bogaty kupuje udziały w firmie, która te telefony produkuje. Biedny goni za szybkim zyskiem w krypto, wierząc, że jutro będzie milionerem. Bogaty używa kryptowalut do stackingu, do długoterminowych projektów, które powoli, ale pewnie budują pasywny dochód. I tu pojawia się kolejna różnica. Biedni myślą krótkoterminowo. Co będzie w tym miesiącu? Jak przetrwać do wypłaty? Bogaci myślą w latach, czasem nawet w dekadach. Wiedzą, że dziś zasiane ziarno urośnie dopiero za kilka lat. To wymaga cierpliwości i dlatego większość ludzi się poddaje. Ale jest jeszcze coś, o czym rzadko się mówi. Biedni mają mentalność ofiary. To zawsze ktoś inny jest winny. Rząd, podatki, inflacja, szef. Nie da się, bo czasy są trudne. Problem w tym, że takie myślenie zabiera ci całą moc sprawczą. Bogaci biorą odpowiedzialność. Wiedzą, że nie kontrolują wszystkiego, ale kontrolują swoje decyzje. I to wystarczy, żeby wygrać. Zastanów się teraz. Ile razy w życiu mówiłeś nie stać mnie? A ile razy zapytałeś, jak mogę to osiągnąć? To mała zmiana w słowach, ale gigantyczna w efektach. Powiem Ci coś jeszcze. Kiedy pierwszy raz poczułem, że moje pieniądze zaczynają pracować na mnie, a nie ja na nie, było to w świecie kryptowalut. Nie przez spekulacje, nie przez pogoń za szybkim hajsem, ale przez staking. Włożyłem pieniądze, a z czasem one same zaczęły przynosić zyski. To było uczucie, jakbym znalazł sekret, którego nikt wcześniej mi nie zdradził. Później odkryłem inne źródła pasywnego dochodu, REIT-y, akcje dywidendowe, fundusze ETF i nagle mój portfel zaczął wyglądać jak maszyna, która powoli, ale systematycznie generuje dla mnie pieniądze. I tu wracamy do najważniejszego punktu. Biedni zawsze przegrywają, bo traktują pieniądze jak coś, co ma im natychmiast dać radość. Bogaci wygrywają, bo traktują pieniądze jak narzędzie budowania wolności. Pytanie brzmi, w której grupie ty chcesz być? Jeśli dalej będziesz myślał jak biedny, nawet większe zarobki niczego nie zmienią. Ale jeśli zaczniesz myśleć jak bogaty, nawet małe pieniądze staną się fundamentem przyszłego bogactwa. Dlatego dziś zostawiam Ci jedną prostą myśl. Wolność finansowa zaczyna się w głowie, a dopiero później w portfelu. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj Kierunek Kasa. To dopiero początek, a w kolejnych odcinkach pokażę Ci konkretne strategie inwestowania i budowania dochodu pasywnego, które zmieniają życie.